W dzisiejszym materiale Olchowiec, mała wypoczynkowa miejscowość nad brzegiem Soliny. Sprawdzimy, czy jest tam gdzie zaparkować na dziko i jak wygląda ta bieszczadzka osada. Odwiedzimy również darmowy były kemping w Chrefcie. Miejsce nadal dość popularne, mieszczące się nad samym brzegiem Zalewu Solińskiego. Pokażemy, gdzie opróżnić kasetę w pobliżu tych dwóch miejscowości. Oczywiście, jak zawsze, wszystko za darmo. Gdzie to spotkasz takie rzeczy? Dotarliśmy do Olchowca. Idziemy oblukać Olchowiec, czy tutaj idzie do wody jakoś dostać, dojechać. Bardzo nam się nie podoba, że jest czego dużo w tym roku zakazów, nie? Zakazów, nie idzie wjechać. Nie idzie wjechać, wszędzie niby zrywka drewna i zakazy. Wszystko przez leśniczych, no. Wszystko przez wywózkę drewna, ale pięknie. I to są piękne drogi, które kurczę, to jest ujście Soliny. No, Olchowiec to taka typowa meta do odpoczynku, przyjechać sobie tutaj na wakacje, na weekend. Idziemy obczaić, tam jest miejsce parkingowe na dole wolne, może uda się kogoś poprosić. Nawet byśmy zapłacili, żeby można było wstać jeden dzień, a jak nie, to jedziemy dalej. Wypożyczania łodzi bez patentu. Ciekawe rzeczy mi tu opowiadają. Tu jest parking taki. Ale ja nie wolałabym ryzykować, jak jest zakaz, to już wiesz co chodzi. Ani się nie rozłożysz, bo zaraz wiesz co będzie, nie? Tu jest następny taki parking, ale widzę też to wszystko. Do końca Soliny jeszcze kawałek zostało. Tak, ale podróżując z kamperem chcesz się rozłożyć. No, chcę zjeść ze spokojem, rozłożyć się. Tak wyglądają parkingi. Cała miejscowość jest położona na jakimś wzniesieniu, bo cały czas droga leci z górki. No, widoczek też jest na Solinę ładny. Nie byliśmy w Olchowcu nigdy. Zobaczyliśmy, jak tutaj jest. Jak się komuś podoba, to możecie tutaj wbijać jakieś strony do Olchowca, gdzie tutaj rezerwację porobić. Wszystko zostawimy wam w opisie. I w zasadzie z jednej strony zabudowa, tylko wszystko z widokiem na Solinę. No, pięknie jest. Trzeba przyznać, że jest bardzo pięknie tutaj. Zejście na plażę jest bardzo strome z parkingu. No, miejscowość jest cudna, ale co z tego? Jak już zaparkujecie na parkingu, to ze 2 czy 3 takie rundki na plażę i z powrotem i po gotowie trzeba wzywać. A ty myślę, że jedna starczy? No, do plaży zejście macie jakieś, nie wiem, 600 metrów z parkingu. Parkingi są dwa, jeden mniejszy, drugi większy. Myśmy stanęli na tym mniejszym. Szukamy dalej miejscówki. Szukamy dalej miejscówki. Antena się przewróciła, musimy postawić. Chreft, miejscówka na dziko. Fajna. Postanowiliśmy się tutaj zatrzymać i zrobić sobie grilla. Szefowa opalona. Pierwsze promienie słonecznego padek. Pierwsze promienie słoneczne, tak nas dzisiaj szczaskało, że nam się żyć nie chce, nie? Nie jest tak źle, nie gadaj, początek wakacji. Początek wakacji. Jesteśmy w Chrefcie. Na dzikim parkingu kolejnym. Jest trochę tych samochodów tutaj, jak widzicie. No, tak to będzie może lepiej widać, zachodzi akurat słoneczko. Łąka jest dosyć duża. Wjazd jest tutaj za darmo można stać. Będziemy się przejść kawałek. Kąpielisko zaraz przy plaży, trochę zamulona woda, ale nie jest wcale bardziej zamulona jak na Weglasie, bo woda bardzo ciepła w Solinie.
Tam jest marina taka. W ogóle to ta łąka mieści się na terenie byłego ośrodku wypoczynkowego Szpitala Wojewódzkiego w Rzeszowie. To za komuny bardzo dobrze funkcjonowało, ale musiało to klęknąć wiele lat temu, bo wjazd jest wolny, wszystko niszczeje, wszystko taka rupieciarnia, wszystko się zawala. W zasadzie tyle, co żeśmy się tu dowiedzieli, to kupić czego nie idzie. W każdym razie można sobie wynająć ten cały plac i to jest cena 10 zł brutto, nie? Za metr kwadratowy. Za metr kwadratowy. Czyli jakby tutaj, nie wiem, tak skromnie sobie to policzył, no to trzeba by było zarobić tutaj na tym, żeby na czynsz zarobić ze 150 000 złotych. Dlatego stoi to puste, nie wiem. No ale to jest polska logika państwowych firm. Lepiej niech leży coś ugorem, niż na tym jakiekolwiek pieniądze zarabiać. Tak. Witajcie, następny dzionek. Noc jest tutaj bardzo spokojna. Z rana tylko wędkarzy troszkę, tak więc spodziewajcie się hałasu, bo oni tutaj te swoje łódki spuszczają i wypływają na rybki. Cisza, spokój, ptaszki śpiewają. Miejsce jest super, żeby sobie przyjechać, tutaj pokampingować na dziko. Tutaj zjemy śniadanie, poczekamy się, szefowa obudzi, kawę wypije i jedziemy dalej. Kurde, dzisiaj ma być znowu upał, masakrycznie, strasznie tego nienawidzę. Nie taki plan miał być, no ale nic. Mamy jeszcze przeszło 3 tygodnie tutaj, to mam nadzieję, że zdążę zaliczyć wszystkie szczyty, które chciałem. A jak nie, no to będziemy się tutaj bujać od rzeczki do rzeczki i będziemy wam pokazywać inne miejsca, chociaż nie jest to jakąś taką główną moją przyjemnością, żeby leżeć na rzekami i żeby się wygrzewać na słoneczku. Siódma rano wyruszamy dalej, moi drodzy. Jedziemy dalej. W stronę Smolnika, a gdzieś się zatrzymamy, to się okaże. No bo słoniki są dwa, nie? Ten jeden koło Komańczy i to jest drugi. Tak? No jedziemy gdzieś pracę poszukać, bo dzisiaj ma być patelnia znowu i... Słuchajcie, jesteśmy na parkingu Polanki, punkt widokowy Polanki, w zasadzie to jest nowy parking otwarty. Tutaj macie toje, czyli wszyscy płacimy podatki, to mamy też prawo tutaj z tego korzystać i wylewać ekstrementy tutaj z kaset do tych toi. Nikt się nie powinien przyczepić, bo zasada działania jest taka sama. To jest chemiczna toaleta i to jest chemiczna toaleta. Macie tutaj śmietniki również, żeby śmietnik opróżnić. Gdzie śmietniki są takie sprytne, że są z klapami, że tutaj misiu się też nie dobierze do tych śmieci. Tam na zielono są śmietniki. I to jest punkt jakieś 9 km od Chreftu w kierunku Stupocia. Tutaj sobie możecie serwis zrobić tego samochodu szybko. Śmietniki są zamykane na takie wichajstry. Jak to nie zapomnijcie przekręcić, bo niedźwiedzie też głupie nie są, nie? Dobra, serwis zrobiony, jedziemy dalej. Wszystkie koordynaty tego miejsca oczywiście wam się wyświetlą na dole i lecimy dalej.